Witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak wykonać piękny, dekoracyjny wałek. Witam serdecznie na kanale Tapicer w Akcji. Ja się nazywam Aleksander Kądziela i jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy i jeszcze nie subskrybowałeś kanału, to koniecznie zrób to w tej chwili, żeby nie ominął Cię kolejny ciekawy film. Moi drodzy, mamy dzisiaj do zrobienia wałek. Do tego będę potrzebował piankę, wałeczek z papieru. Generalnie ja używam, to jest akurat wałek po tkaninie. Jaki Wy sobie znajdziecie, to taki zrobicie wielkości wałek, można to zrobić z tapety, czegokolwiek. W każdym razie to jest jakby nasza forma. Ja akurat będę używał pianki 5 cm, klej, tkanina, owata, guzikarka, ponieważ będziemy potrzebować 2 guziki. No i od czego zaczynamy? Mam tutaj mały kawałek tej rolki papierowej. Najlepiej by było, żeby wyciąć sobie z jakiegoś odpadu tej samej grubości piankę i ona będzie służyła do wymierzenia, jaką średnicę będziemy potrzebować, jaką wielkość tej naszej pianki, ponieważ na tym dużym kawałku byłoby mi bardzo ciężko jakby to zrobić. Więc bierzemy mały kawałek, możemy zmierzyć w ten sposób, żeby było widoczne. Myślę, że jeżeli nie muszę tego generalnie stykać jeden z drugim, przyłożę sobie w ten sposób, a czemu nie? Czyli to będzie mój znacznik. Zmierzymy, jaka jest to szerokość, 45 cm, 45. No i teraz w zależności jak duży wałek potrzebujecie, tyle zmierzymy. Ja myślę, że w zupełności 60 cm, może zróbmy w ten sposób 60 cm, bo liczmy, że minimalnie nam się podda ta pianka. Zrobię na 62. Ok. No i co teraz? Teraz musimy to wyciąć. No i co teraz? Kolejny krok będzie sklejenie tych dwóch końcy. W jaki sposób? Do tego będzie właśnie nam służył ten wałek, który pomoże nam w zaklejeniu. Ja sobie tutaj przygotuję stół, żeby nie ubrudzić go klejem. Natomiast z racji tego, że ta pianka ma pewną sprężystość, dałoby radę pewnie skleić te dwa końce ze sobą. Tutaj pewnie one będą się nam rozjeżdżały. Ale myślę, że fajnie by było trochę ułatwić mi naciąganie i zrobię sobie coś takiego. To nie musi być idealnie prosto. Zrobię delikatne nacięcia pod skosem. I drugą stronę. No. I ostatni. Tak, mamy tutaj złożone i teraz dużo łatwiej nam się będzie to składało, sklejało. Dobra, ja na razie tutaj przygotowuję stół, więc moi drodzy, stół jest zabezpieczony, więc możemy już spokojnie zacząć pracować z klejem. Ja sobie założę rękawiczki jednorazowe. Mam tutaj rulon przygotowany. No i co teraz? Teraz będziemy musieli nanieść klej na jedną krawędź, jak również na drugą i będziemy musieli to skleić.
Zawsze pamiętajcie o tym, żeby zamieszać. I nanosimy klej. Okej. Poczekamy chwilę, żeby był trochę suchy. Okej. Możemy sobie nałożyć wałek. No i teraz najgorsza rzecz, trzeba je skleić ze sobą. A więc tak, mamy sklejony nasz wałek, w środku jest pusty, jak widać. Na sam koniec będziemy się jeszcze zastanawiać ewentualnie czym go wypełnić, żeby nie był taki właśnie bardzo zapadający się. Na razie będziemy się teraz musieli skupić na na wyborze tkaniny. A więc przyszedł najwyższy czas, aby wybrać tkaninę i przede wszystkim zrobić pomiary. Wpadłem na taki pomysł, żeby połączyć dwie różne tkaniny ze sobą. Myślę, że ja wykonam to mniej więcej 1/3. Ok, czyli mam tutaj wyznaczone miejsce, gdzie będzie łączenie dwóch tkanin. I co potrzebuję? Potrzebuję tkaninę generalnie od tego punktu plus 1 cm na szczycie do środka tego okręgu. A więc tutaj mamy 29 cm. Lepiej zawsze troszeczkę więcej dodać. Ja sobie tu zapiszę 29 cm. No i z drugiej strony robimy identycznie. Tu mamy 53, 54 do krawędzi. I to są nasze wymiary na szerokość wałka. No i jeszcze potrzebujemy średnicę. No i tu bardzo podobnie jak w tamtym przypadku potrzebujemy nasz obwód plus 2 cm więcej, ponieważ z każdej strony będziemy tutaj zabierali po centymetrze. Przyszywanie jest 54-56 cm. Jeżeli ktoś się boi, że będzie trochę za ciasno, zawsze można dodać ten centymetr więcej, więc nie będzie żadnego problemu. Ok, to mamy już wykonane. Ja postanowiłem zrobić to w bukli, czyli ten krótszy odcinek zrobimy w bukli, natomiast druga tkanina połączę to z tym. Jak myślicie, będzie dobrze wyglądać? Piszcie w komentarzach. Ok, dobra. Jedna bardzo istotna rzecz, którą od razu mówię. Każda z tych tkanin ma taką charakterystykę, że bardzo się szczępi, czyli będę musiał obrzucić na overlocku, a wy u siebie w domach koniecznie na domowej maszynie na zygzaczku, chyba że macie właśnie overlocka obrzucić, żeby się nam tutaj to nie snuło. Ok, to ja robię wymiarowanie. Przechodzimy do overlocka, obrzucimy całość, obydwie tkaniny, a później pod maszynę. Dobra, no to działamy. A więc moi drodzy, ja już na overlocku obrzuciłem obydwie tkaniny. Teraz musimy je zszyć ze sobą. Więc przykładam jedną do drugiej. Równo rozmieścić.
Okej. Nie? Okej. A więc mamy je połączone ze sobą. No cóż, teraz wypadałoby je połączyć na długość naszego wałka. Pamiętajcie, żeby tutaj się Wam ładnie to zbiegały te dwie tkaniny, więc może zróbmy tak, że połączmy je razem, żeby idealnie pasowały. O. I cóż, zeszyjmy tutaj w tym miejscu. Ok, a więc mamy je połączone ze sobą. I co teraz, moi drodzy, zostało? Nałożyć to na nasz wałeczek i zobaczyć, czy pasuje. A więc mierzymy. Ok, a więc tak, moi drodzy, mamy uszytą tkaninę. Odwróćmy ją na prawą stronę. No i zobaczmy, czy jest za ciasna, czy jest w porządku. Nie wkładam na razie całej, ponieważ jeszcze tutaj dodatkowo wrzucę na nią o watę, żeby ładnie to wypełniało. Oczywiście, jeżeli jest bardzo gruba tkanina, to myślę, że jest w porządku, nie jest za bardzo ciasne, ani za luźne, więc obrzucamy to owatą. No i co? I będziemy nakładać już tkaninę, żeby zacząć dalsze kroki robić. Ok. Dobra, mamy owatę. Zmierzmy, nie musimy to jakoś tam super mierzyć. Przemierzmy. Ok, więc mamy zaznaczoną. Można użyć do tego kątownika, można przerysować. Ja to zrobię w ten sposób. Dobra. A więc, moi drodzy, jeszcze jedna ważna informacja, bo generalnie można zostawić wałeczek taki miękki jak jest. Można go wypełnić watą, można wypełnić mieloną pianką, czymkolwiek będziecie chcieli to zrobić. Natomiast ważna rzecz, żeby tutaj zrobić taki koreczek z pianki, który będzie to zamykał, żeby ona nam się tutaj za bardzo nie spłaszczyła w czasie ściągania tkaniny, więc musimy wyciąć mniej więcej tej średnicy taką zatyczkę, koreczek. A więc ja to już robię. Ok, a więc mamy wycięte korki, które będą tutaj wklejone za moment, ale co musimy zrobić koniecznie, jeżeli chcemy tutaj mieć dwa guziki, to musimy tam przyciągnąć dratwę. Ta dratwa musi być długości całego wałka plus naddatek. Ja sobie to dam trochę dłuższe. No i kolejna rzecz, co musimy zrobić, jeżeli mamy to już tutaj zrobione, środek korka,
Tak. Z jednej strony. Wrzucić sobie to do środka. Mamy drugą stronę. To samo musimy zrobić z drugiej strony. Klej. Czyli mamy to już złapane na wylot. Jeżeli macie ochotę wypełnić tą przestrzeń pianką mielą, czymkolwiek, to jest najwyższy czas. Ja tego nie będę robił, ja tylko zakleję, więc ja będę miał mięciutki wałek. A więc mamy to już zaklejone, więc teraz najwyższy czas, żeby założyć naszą tkaninę. Pamiętajcie, żeby rozłożyć to na każdą ze stron. Zawsze możemy później poprawić. No to co, zakładamy. Tutaj sobie spróbujemy od lewej strony. Możemy to ścisnąć. Okej, a więc moi drodzy, mamy nałożoną tkaninę. Teraz musimy wziąć mocną dratwą, zafastrygować wokoło tą tkaninę, żeby ją ściągnąć, żeby nam się to ładnie wszystko pozamykało. Robimy to z jednej strony i z drugiej strony. No i zostanie nam wciągnięcie jeszcze guzików, więc działamy. Mamy to zafastrygowane wokoło, co teraz? Teraz musimy bardzo mocno to ściągnąć, żeby nam się to ładnie pozamykało. Ok. Więc pętelka i wiążemy. Ok, a więc mamy tutaj pozaszywane te końcówki. Co teraz nam zostało? Zamocowanie guzika z jednej strony i z drugiej strony. Ok, teraz mamy tutaj guzik z jednej strony, guzik z drugiej strony. Więc działa. Płaski. Sprawdzę, czy po dwóch stronach jest odpowiednio wciągnięte. Myślę, że jest. Możemy zawiązać. Ominąć. A więc, moi drodzy, po wciągnięciu guzików wałek jest gotowy. Mam nadzieję, że Wam się podobał odcinek. Czekam na Wasze komentarze. Osoby, które jeszcze nie subskrybowały kanału, koniecznie muszą to zrobić w tej chwili. No i cóż, zapraszam na kolejne odcinki.